właśnie w stronę wulkanu Stromboli i coś zaczęło się z niego ulatniać. Także chyba będziemy musieli się poważnie zastanowić, tam chcemy płynąć czy nie. Wygląda jak meduza w sumie. Dopłynęliśmy właśnie na Stromboli. To jest nasza ostatnia wyspa, którą zobaczymy w tym archipelagu. I jest ona aktywnym wulkanem i właśnie widać, jak znowu wyrzuca jakieś popioły, nie wiem, czy to jest jakiś dym po prostu. Natomiast przez całą drogę chyba, no nie wiem, z 20 razy mieliśmy okazję oglądać takie małe wystrzały. Natomiast teraz już jesteśmy na kotwicy i zaraz idziemy zobaczyć tą małą miejscowość. Spędziliśmy wczoraj noc na kotwicowisku przy wyspie Stromboli. Samo kotwicowisko jest niesamowicie położone. Wylądowaliśmy sobie wczoraj wieczorem dinghy na plaży z czarnym piaskiem i prosto z plaży wyszliśmy do miasta na kolację. Natomiast dzisiaj rano musieliśmy się wcześniej zebrać, żeby odstawić Marię i Maxa gdzieś bliżej ich lotniska. I w tym momencie płyniemy przez cieśninę Messina. Bo jeszcze płyniemy pod prąd, natomiast zaraz ten prąd będzie się odwracał i mamy nadzieję, że troszkę nam pomoże, żeby szybciej ją przekroczyć. Cieśnina Messina oddziela Sycylię od kontynentalnych Włoch. Jest to dosyć wąski przesmyk i między innymi dlatego tworzą się tutaj te silne prądy, o których wspomniałam. W tym momencie mamy komfortową sytuację, ponieważ wiatr jest lekki i praktycznie nie ma żadnego wpływu na warunki tutaj. Natomiast w przypadku, gdy mamy prąd i wiatr z przeciwnych kierunków, to potrafią się tu robić bardzo duże fale. Jeszcze jedną ciekawostką dotyczącą cieśniny w Messinie jest to, że występują tutaj specjalne łódki służące do połowu mieczników. Łódki te mają bardzo duży, bardzo wysoki maszt, na szczycie którego znajduje się obserwator. Obserwator ten wypatruje w tej krystalicznie czystej wodzie pływających mieczników, a następnie daje znak osobie polującej, która znajduje się na końcu bardzo, bardzo długiego bukszprytu. No i ta osoba skacze do wody i próbuje złapać takiego miecznika. Dlaczego taki długi bukszpryt? Wszystko chodzi o to, żeby mieczniki nie przestraszyły się silnika tych właśnie łódek rybackich, więc taki 20-metrowy czy kilkunastometrowy bukszpryt jest już poza zasięgiem, poza dźwiękiem tego silnika. W sumie na Wyspach Liparyjskich spędziliśmy 5 dni i bardzo polecamy, żeby zobaczyć to miejsce, bo naprawdę są one bardzo urokliwe, trochę niepowtarzalne i chyba posiadając łódkę to była jedyna okazja, żeby tak dobrze je zobaczyć, jak to udało nam się zrobić. Z Wysp Liparyjskich popłynęliśmy przez cieśninę łączącą Sycylię z kontynentem, czyli Włochami kontynentalnymi i zatrzymaliśmy się w Reggio Calabria, gdzie niestety pożegnaliśmy Marię i Maxa. Nasz jumbo jet odpływa za 3 Ja dziękuję bardzo. Jeżeli coś też możemy z ręką porobić na a jak się fajnie podajcie kapitanowi znać, żeby za bardzo tutaj nie dawał. No właśnie, powiemy mu. I czeka nas teraz 1,5 tygodnia wolnego. To znaczy dopiero za 9 dni mamy następnych gości na Moonshine, a będzie ich trochę, także przygotowujemy się psychicznie i fizycznie na tą wizytę.
obiad. Brakowało nam lodu do drinków. No i nasze życzenia zostały spełnione. Ej, to jest zdrowa deszczówka. Jednego dla Neptuna. W Reggio di Calabria pożegnaliśmy się z Marią i Maxem, a my wyruszyliśmy do Crotone. Tam zatrzymaliśmy się tylko na jeden dzień, trochę pozwiedzaliśmy, zjedliśmy granitę, prawdopodobnie po raz ostatni, i z Crotone wypłynęliśmy już w stronę Korfu. Jest to dość długi przelot, 160 mil, więc zajmie nam półtorej dnia, ale mamy bardzo fajne warunki póki co. Płyniemy półwiatrem, 5,5 węzła na prawie pełnych żaglach. Płynie się rewelacyjnie, rozkołys nie jest za wielki i jutro rano powinniśmy już być na Korfu w Grecji. Nie wiem, czy oglądając nasze filmiki można to zauważyć, ale ostatnimi czasy nasze tempo płynięcia jest dość szybkie. Wiąże się to z tym faktem, że po tym jak otworzyły się trochę granice, zaprosiliśmy dużo znajomych i troszkę nie przemyśleliśmy sobie tego, kogo gdzie zaprosić, no i cóż, i czasami musimy troszkę nadgonić, żeby zdążyć kogoś odebrać albo odstawić. Dlatego też teraz płyniemy na Korfu, żeby odebrać kolejnych znajomych. Ale w Grecji planujemy już troszkę wyhamować, planujemy troszkę mniej pływać, a więcej się relaksować. Zobaczymy, jak to wyjdzie, mamy nadzieję, że się uda. Taka ciekawostka, że od wypłynięcia z Calety de Veles nasza średnia dzienna to 30 mil, co może wydawać się niewiele, natomiast no cóż, ta średnia dzienna zakłada, że pływamy codziennie 30 mil, a to już jest całkiem sporo. Dlatego mamy nadzieję, że jednak ta Grecja przyniesie nam trochę oddechu i odpoczynku. Totalnie to ja steruję. To nie jest gruby? Nie, wyłączony. Jak ci minęła nocka? W porządku, spokojnie. Aż za. Tak. W sumie nudy straszne. W nocy jeszcze trochę w ogóle nie było wiatru, więc płynęliśmy na silniku, ale o 7 rano zgasiliśmy silnik i od tamtej pory płyniemy na żaglach. Płynie się super. No cóż mogę więcej powiedzieć. Trochę słońce pali. Ale słońce pali. Nawet nie trochę. No ale trudno. Dlatego już czekam na kolejną nockę, żeby już to słońce nie paliło. I'm looking for